Cześć, witajcie w podcaście Absolutnie Queen. Dziś temat, którego nikt się nie spodziewał, ale każdy potrzebował. Zamiast sceny, stadionów i wielkich hitów, zajrzymy do świata znacznie bardziej prywatnego i zdecydowanie bardziej mruczącego. To będzie opowieść o kotach wokalisty Queen, jego największej miłości poza muzyką, o futrzastych towarzyszach, którzy byli dla niego kimś więcej niż tylko zwierzętami. Poznajcie prawdziwe dzieci Freddie'ego Mercurego. Przez całe dorosłe życie Freddie Mercury absolutnie ubóstwiał swoje koty. To nie była zwykła sympatia, to było bezgraniczne oddanie. Gdy był w trasie, potrafił dzwonić do domu tylko po to, by usłyszeć ich mruczenie w słuchawce. Obsypywał je prezentami i czułością, a ta futrzasta gromadka odwzajemniała mu się miłością. Nawet ci najbardziej małomówni członkowie stada. Jego posiadłość Garden Lodge w Londynie była prawdziwym kocim królestwem. Salon pełen zabawek, każdy kot z własnym ulubionym miejscem do spania, prywatne kąty i, to co dla każdego mruczka jest rajem, ogromny ogród przyjazny ptakom. Co ciekawe, w całym domu tylko 2 wejścia były przeznaczone wyłącznie dla kotów. Specjalne klapki w kuchni i pomieszczeniu gospodarczym zamontowane przez partnera Freddiego, Jima Hattona. Logistyka była zresztą kluczowa. Koty nie mogły przebywać w pokojach z czujnikami alarmowymi, więc gdy system był uzbrojony, cała ekipa trafiała do kuchni lub ogrodu. Poznajmy zatem ukochane dzieci frontmana Queen. Pierwsi rezydenci: Tom, Jerry i Oscar. Freddie przywiązywał do swoich zwierząt taką samą wagę jak do ludzi. Pierwsi byli Tom i Jerry. Mieszkali z nim i Mary Austin jeszcze przy Holland Road, potem przenieśli się na Stafford Terrace, by ostatecznie dożyć swoich dni w mieszkaniu Mary. Następnie pojawił się Oscar, rudy kocur, który pierwotnie należał do partnera wokalisty Tony'ego Bastina. Po ich rozstaniu na początku lat 80. został u Freddiego. Był niezwykle bystry i doskonale znał miasto. Nawet gdy Mary Austin się wyprowadziła, Oscar potrafił sam pokonać dystans między domami, by sprawdzić, co u niej słychać, a potem pozwalał się z godnością odnieść na rękach z powrotem do Garden Lodge. To właśnie z Oscarem Freddie pozował do swojego ostatniego zdjęcia w ogrodzie latem 1991 roku. Po jego śmierci kot został adoptowany przez sąsiadów, co szybko podchwyciły brukowce. Mówiono o sporach między prawnikami a nową rodziną, ale prawda była dużo prostsza. Oscar miał dość tłumu innych kotów i obcych ludzi w swoim domu. Odrzucił wszystkie próby powrotu i sprawa szybko ucichła. Niebieskooka arystokracja i filozofowie. Jedynym rasowym kotem w stacie była Tiffany. Mary Austin wypatrzyła ją w sklepie zoologicznym. Niebieskookiego persa typu Blue Point o wyraźnie arystokratycznym charakterze. Jej temperament mocno kontrastował z zawadiackim Oscarem, ale mimo to szybko się zaprzyjaźnili. Tiffy była wybredna wobec gości, ale swojemu panu pozwalała na wszystko. Niestety w 1989 roku poważnie zachorowała. Freddie po konsultacji z weterynarzem podjął trudną decyzję o jej uśpieniu, by ulżyć jej w cierpieniu. Została pochowana w ogrodzie, a on często kładł na jej grobie małe bukieciki kwiatów. W 1986 roku do ekipy dołączyła Miko, później nazywana Miki, znaleziona przez Mary w schronisku. Spokojna, niezależna, szybko zyskała opinię filozofki stada. Ulubienica Delilah i zazdrosny Goliat. Nie sposób mówić o kotach Freddiego bez wspomnienia Delilah. Pojawiła się w 1986 roku i błyskawicznie stała się jego ulubienicą. To ona oczarowała go najbardziej. Freddie próbował ją nawet namalować akwarelami, błagając, by choć chwilę posiedziała spokojnie. Gdy to się nie udało, uwiecznił ją w sposób ponadczasowy, piosenką Delilah na albumie Innuendo z 1991 roku. Choć koledzy zespołu mieli wątpliwości, Freddie musiał wyśpiewać swoją miłość, pominając nawet o tym, że kotka sikała na jego bezcenne meble z Chippendale'a. Delilah dożyła sędziwego wieku, żyła jeszcze w 2003 roku. W 1987 roku do stada dołączył Goliat, znaleziony w schronisku przez Joe Fanelliego.
Był nieśmiały i, podobnie jak Freddy, miał obsesję na punkcie Delilah. Dosłownie płakał i skomlał, gdy znikała mu z oczu. Romeo, Rambo i delikatna Lily. W 1989 roku Jim Hutton kupił za 25 funtów potężnego kocura o imieniu Romeo. Żaden inny kot nie odważył się mu sprzeciwić. Rządził Garden Lodge żelazną łapą, co przyniosło mu przytomek Rambo. Był jednak wyjątkowo opiekuńczy wobec swojej siostry Lily, którą podarowali Jim, Joe Fanelli i Peter Freestone. Lily była jego przeciwieństwem. Zamiast walczyć o dominację, wolała spokojnie wypoczywać w eleganckim pokoju japońskim. Ostatecznie oboje opuścili Garden Lodge po 1991 roku, ponieważ Romeo okazał się zbyt dominujący dla reszty stada. Koty z Monachium i prezenty od serca. Nawet mieszkając w Monachium, Freddy otaczał się kotami. Z partnerem Winnim dzielił kotkę o imieniu Dorothy. Gdy nie było go w mieście, opiekę nad nią przejmowali przyjaciele. Barbara Valentine również miała z nim wspólne dziecko, kota Tarzana. Z kolei Jim Hutton miał swojego rudego ulubieńca, Spoka, a po śmierci Frediego przygarnął jeszcze 2 koty, Ziga i Zaga. Królewskie życie w Garden Lodge. Jak wyglądała codzienność tych czworonożnych celebrytów? Freddy osobiście je karmił. Rano dostawały karmę Shiba lub Whiskas, a wieczorem świeżą rybę lub kurczaka. Każdy kot miał swoją świąteczną skarpetę, którą Jim Hutton, na prośbę Frediego, wypełniał zabawkami z kocimiętką i smakołykami. Jedwabna kamizelka i ostatni teledysk. Na gwiazdkę 1990 roku przyjaciel Joe Fanelliego, Donald Mackenzie, podarował Frediemu wyjątkowy prezent. Z pomocą Joe zdobył zdjęcia wszystkich jego kotów i przekazał je artystce Nerezie Radcliffe, znanej jako Riza. To ona namalowała na jedwabnej kamizelce portrety 6 ukochanych mruczków: Delilah, Goliata, Oscara, Lily, Romeo i Miko. Kamizelka stała się ikoniczna. Freddy miał ją na sobie w połączeniu z prostą czarną koszulą podczas swojego niezwykle poruszającego ostatniego występu z Queen w teledysku do These Are the Days of Our Lives. To właśnie wtedy Richard Gray stworzył słynny kolorowy portret schorowanego już artysty, uznawany za jego ostatni oficjalny wizerunek. Kocia narzuta i sesje zdjęciowe. Jeśli oglądaliście teledysk do I'm Going Slightly Mad, na pewno zwróciliście uwagę na niezwykłą narzutę wykonaną z tysięcy barwionych piór strusia. Freddy chciał do tego klipu czegoś kolorowego i znalazł to we własnej sypialni. Narzuta leżała na jego łóżku, choć jak wspominali bliscy, nie na długo. Koty ją uwielbiały i bezlitośnie próbowały zniszczyć. Do dziś nie wiadomo, czy przyciągały je kolory, czy zapach i faktura piór. Ostatecznie narzuta trafiła na aukcję Sotheby's w 2023 roku. Freddy uwielbiał pokazywać światu swoje koty. Zaprosił fotografa Richarda Younga do domu na specjalną sesję, a później pozwolił wystawić wspólne zdjęcia z Oscarem i Tiffany na jednej z jego autorskich wystaw. Jeden z tych portretów można dziś oglądać w Galerii Sztuki Swansea w Walii. Akwarele i aukcje charytatywne. Fascynacja kotami nie miała granic. W 1988 roku Freddy zlecił Ann Ortman wykonanie akwarelowych portretów wszystkich swoich podopiecznych. Jeden z nich, przedstawiający Oscara, przekazał na aukcję podczas zlotu fanklubu Queen. Sprzedano go za 800 funtów. Artystka wspominała, że praca z kotami Freddy'ego była sporym wyzwaniem. Ostatecznie musiała oprzeć się na zdjęciach, spędzając kilka godzin na ich fotografowaniu. Jak opowiadała, zaniepokojony Freddy, niczym dumny i nadopiekuńczy rodzic, nieustannie wkradał się w kadr. Dzięki temu powstało wiele wyjątkowych, prywatnych fotografii, na których siedzi z kotami na kolanach. Te sentymentalne obrazy, przedstawiające Miko, Goliata, Tiffany, Delilah i Oscara, trafiły pod młotek dopiero w 2023 roku w domu aukcyjnym Sotheby's, osiągając łączną kwotę 48 260 funtów.
Dziedzictwo w srebrnych ramkach. W salonie Frediego niemal każda wolna powierzchnia, nawet fortepian, była zastawiona srebrnymi ramkami. Większość z nich przedstawiała zdjęcia jego kotów. Jego kocia pasja była powszechnie znana. Fani przysyłali mu zdjęcia swoich pupili, często nadając im jego imię. Freddy z kolei uwielbiał obdarowywać przyjaciół figurkami kotów z kryształu, srebra i szkła. Dom wypełniały książki o kotach i liczne bibeloty, które w większości trafiły na aukcję w 2023 roku. Wielkie serce i dedykacja. Freddy nie zapominał o tych kotach, które nie miały tyle szczęścia co jego gang. Regularnie wspierał schroniska pod patronatem Błękitnego Krzyża. Swoją miłość do zwierząt przypieczętował na solowym albumie Mr. Bad Guy, opatrując go słynną dedykacją. Ten album jest zadedykowany mojemu kotu Jeremu, a także Tomowi, Oscarowi i Tiffany oraz wszystkim miłośnikom kotów we wszechświecie. Pieprzyć pozostałych. I tym bezkompromisowym akcentem kończy się opowieść o prawdziwych dzieciach Frediego Mercurego. Jeśli podobała Ci się ta historia, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych opowieści. Daj też znać w komentarzu, czy wiedziałeś, że Freddy aż tak kochał swoje koty i który z nich najbardziej zapadł Ci w pamięć. A jeśli masz ochotę na więcej takich historii, prawdziwych, trochę niezwykłych i trochę też zapomnianych, to obiecujemy, że niedługo usłyszysz ich jeszcze więcej, a także zachęcamy do przesłuchania wcześniejszych materiałów. Do usłyszenia.